moi drodzy, jestem na kolejnej mojej wycieczce rowerowej i oto zobaczcie, jaka fajna niespodzianka, która mnie spotkała. W takim zacisznym miejscu z daleka od drogi, a przy nasypie kolejowym natknęłam się na wierzbówkę, więc pozbieram z niej listki i zrobię herbatkę zwaną Iwan Czaj. Będzie to herbatka fermentowana, bądź też bardziej ściśle można powiedzieć utleniana. W związku z tym będzie miała taki kolorek jak herbata czarna. I dlatego też chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ją robię. Wierzbówka kiprzyca jest to roślinka z rodziny wiesiołkowatych. Bardzo lubiana przez pszczoły i trzmiele. Czyli jest miododajna. Jest to informacja przydatna dla pszczelarzy, bo czasem jest ona siana przez pszczelarzy, aby przynosić pożytek pszczeli. W tym miejscu, jak widać, rośnie tej roślinki cały łan, a powyżej, popatrzcie, jarzębina. Także jest to świetne miejsce do zbioru jarzębiny. Także może jesienią pokażę, w jaki sposób robię jarzębinę w czekoladzie. Także już zapraszam w przyszłości na taki filmik na moim kanale. Obok rośnie sobie ziele wrotyczu, które jest znane z właściwości zabijania pasożytów. Oczywiście we właściwych proporcjach. Jestem już w domu i wsypałam moje listki do zlewu i będę je przebierać i myć. I po umyciu odsączyć trzeba będzie i wysuszyć. Moje listki były nieco zakurzone, dlatego właśnie je myję, choć niektórzy nie myją listków. Dlatego sami musicie ocenić, czy Wasze listki są zakurzone. Może zbieraliście je zaraz po deszczu, to w takiej sytuacji nie trzeba ich myć. Teraz odsączam. Postanowiłam, moi drodzy, wytrzeć te listki, żeby szybciej wyschły i też trochę je potargać, aby szybciej zachodziła w nich oksydacja, czyli między innymi utlenianie, to się tak nazywa fachowo, czyli przez takie uszkadzanie listków właśnie takie utlenianie zachodzi szybciej. I to również jest moim celem w tym momencie. A gdy się powącha takie listki, one bardzo przyjemnie pachną, powiem Wam szczerze. Nawet jeszcze przed przeprowadzeniem tej właściwej oksydacji. Ja tu je trochę tak pogniotę już teraz przed wyschnięciem. Teraz listki wystawię na dwór, aby przyspieszyć to suszenie ich. Będę obracała je tak, żeby szybciej się osuszyły. Listki, jak widzicie, są już osuszone. Ja wczoraj wieczorem pozostawiłam jeszcze w misce już po osuszeniu tych listków i one, jak widzicie, w nocy jeszcze ładnie podwiędły. Także idealnie teraz się nadają do prasowania ich. Ja będę to robiła przez takie pocieranie, zwijanie tych liści tak w dłoniach. Chodzi o to, żeby one delikatnie sok puściły. O. Mokre się teraz zrobiły, jak widać. Trzeba je pognieść. Niektórzy w tym momencie te listki na przykład przez maszynkę przepuszczają do mięsa na grubych oczkach, ale ja myślę, że to nie jest konieczne.
W takiej formie listki już się doskonale nadają do włożenia do słoika i podgrzewania ich. Moi drodzy, te listki sprasowane, które już puszczą sok, stają się takie kleiste. Jak właśnie łączymy dłonie, mając te listki w środku, one się przyklejają. To jest naturalny proces. A przy tej pracy, moi drodzy, nie mam niestety pomocnika, bo Marysia akurat ogląda bajkę i wolała oglądać bajkę niż mi pomagać. Moi drodzy, tak moje dłonie wyglądają po rolowaniu liści. A to jest właśnie efekt mojej pracy. Teraz wkładam liście do słoika i wystawię je, moi drodzy, na parapet, bo mam takie okno, które jest na stronie południowej, a dzisiaj ma być 30 stopni w cieniu. W związku z tym wykorzystam to ciepło, które będzie na parapecie. Oczywiście słoik zawinę w ręcznik ciemny, tak żeby się promienie słoneczne nie dostawały do słoika, do środka, ale wykorzystam to ciepło, które naturalnie po prostu będę miała ze słońca, bo inną drogą do zrobienia tej herbatki jest podgrzewanie w piekarniku w 50 stopniach w piekarniku przez 12 godzin. No to pomyślcie sobie, ile to prądu by na to poszło, żeby przez 12 godzin w 50 stopniach grzać taki słoik. Ja wolę naturalnie wykorzystać słońce do tego celu. I również zamykam. Nie patrzcie na to, że te słoiki są trochę takie zardzewiałe, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że one są szczelne. I teraz te słoiki zawijam w ręcznik, który zabezpieczy przed promieniami słońca i wystawiam na ten mój gorący parapet. Bo jeżeli w cieniu jest 30 stopni dzisiejszego dnia, to na słońcu, no myślę, że będzie tak 40 parę, blisko 50 na tym parapecie. Więc tutaj będzie mój parapet spełniał doskonale funkcję piekarnika. Popatrzcie, moi drodzy, jak bardzo skuteczny jest ten mój piekarnik. Temperatura w słoiku jest mierzona dzięki wynalazkowi mojego męża. 45 stopni. W tej chwili już po zdjęciu ze słońca pokrywki są gorące, jak z piekarnika, ale popatrzcie, jak efektywnie zadziałał nasz piekarnik, bo już herbatka, czyli listki nasze po prostu zmieniły już kolor. Ja teraz zobaczę, zajrzę do środka, jak to w środku wygląda. Popatrzcie, wyjmę już pomiar temperatury. No ona jest po prostu już gotowa. Po 6 godzinach, czyli nie trzeba było 12 godzin jej trzymać. I teraz trzeba ją wysuszyć. Tak wygląda słoik z listkami. Teraz wykładam te listki na blachę pokrytą papierem śniadaniowym. Jaki piękny zapach. Szkoda, że przez kamerę nie można Wam zapachu przesłać. Ja rozpoczynam suszenie. Popatrzcie, w jaki sposób nie domknęłam piekarnika, ale pokażę Wam, jak wygląda w środku. Delikatnie przy temperaturze 30-40 stopni herbatka nasza się suszy, to znaczy listki się suszą. W całym domu, moi drodzy, unosi się słodkawy zapach tej herbatki. Ona już jest prawie wysuszona, popatrzcie. No jeszcze są takie miejsca, gdzie
czuć tą wilgoć, ale jeszcze za 2 godziny w piekarniku na takiej bardzo letniej temperaturze około 30 stopni i będzie już całkiem wysuszony. Tutaj mamy już odcedzoną herbatkę. Kolorek jest piękny, bardzo zbliżony do herbaty czarnej wręcz, chociaż taki bardziej zielony, jakby herbata zielona bardziej. I teraz testuję smak. Bardzo ciekawy i byłaby to bardzo miła odmiana od herbaty czarnej. Tylko muszę niektórych rozczarować, ponieważ ta herbatka z wierzbówki kiprzycy nie ma teiny, czyli no, nie działa pobudzająco, dlatego może to być zła informacja, ale może być to też dobra informacja dla tych, co lubią sobie herbatkę przed snem wypić, taki napój Iwan Czaj. Więc sami ocencie, czy jest to informacja dobra, czy jest to informacja zła. Dla mnie jest to informacja dobra, bo w ciągu dnia można się napić czarnej herbaty, która ma teinę pobudzającą, a wieczorem można się napić takiej oto herbatki z wierzbówki kiprzycy. Więc polecam Wam ten przepis. Róbcie herbatkę własnoręcznie, nie kupujcie drogiej herbaty, bo taką herbatę też można kupić w internecie, jest strasznie droga, więc nie polecam. Wierzbówka jest rośliną bardzo popularną w naszym kraju, dlatego można ją samodzielnie zrobić w dużej ilości, tak jak ja dzisiaj robiłam, więc polecam i już się z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!